Dzień dobry. Dziś zapraszam Was na odcinek z cyklu informacji praktycznych. Ten odcinek będzie o promach. Jestem właśnie w Jelmeland, gdzie jest przeprawa promowa, a nawet dwie przeprawy promowe. Zobaczcie. Reldal, 13 i Ombo. I teraz popatrzcie, tutaj są pasy ponumerowane od 1 do 7. Pierwszy jest dla ciężarówek 2, 3, 4, 5, 6 i 7 jest opisany jako Ombo. I nad tymi pasami zawsze macie tabliczki, jeżeli jest to przeprawa, która jest do kilku miejsc, do kilku portów, to macie tabliczki z informacją, jaki typ samochodu i dokąd dany prom jedzie. Ja się teraz zatrzymam tutaj na dwójce, zaraz Wam powiem dlaczego. Mimo tego, że któreś z pasów były zajęte, ja się zatrzymałem na wolnym pasie, na którym nikt nie stał. I taka jest zasada. Motocykle zawsze stają na wolnym pasie. Nawet jeżeli na przykład na jedynce albo na dwójce byłby tylko jeden samochód, to wy stajecie na pierwszym wolnym pasie. Dlatego, że motocykle zawsze wjeżdżają jako pierwsze na prom, więc nie ma sensu, żebyście chowali się z tyłu za samochodami i nikt was nie będzie widział. Motocykle wjeżdżają pierwsze i tak samo pierwsze zjeżdżają z promu. I oczywiście nie bójcie się tego, że jak wjedziecie na wolny pas, mimo tego, że jest kolejka, że ktoś o was pomyśli, że jesteście szeryfami, którzy chcą ominąć kolejkę. Nie. Nikt tak nie pomyśli. Tu po prostu tak to działa, więc nie ma sensu, żebyście stawali z tyłu. I teraz tak, są różne typy tych nabrzeży promowych. Czasami jest takie, które obsługuje tylko jeden kurs i ma jeden ten trap, nie wiem jak to się fachowo nazywa, ale ma tylko to jedno podejście, wjazd na prom. Czasami, tak jak tutaj, są dwa kursy, dwa różne promy pływające w różne miejsca i mamy dwa, jak widzicie po lewej i po prawej, mamy dwa różne trapy. Nie wiem, czy to fachowo się tak nazywa, trap. Więc wtedy trzeba patrzeć na tabliczki, które są nad pasami. Czasami nawet na pasach jest napisane, tak jak tutaj widzieliście Ombo. Widzieliście na 7 był napis, że tam na ten pas stajemy, jeżeli chcemy jechać tym lewym promem, płynąć tym lewym promem. Jak wjeżdżaliśmy, to widzieliście takie kamery na słupie nad drogą i to jest system Autopass. Ponieważ większość z promów tutaj jest obsługiwana przez system Autopass. To jest automatyczny system płatności obsługujący i samochody, i motocykle, co jest bardzo dobrą opcją. Widzicie? Motocykle jako pierwsze jadą. I teraz tak, przy wjeździe na prom zawsze kierujemy się wskazaniami gościa, który pokazuje nam, którym pasem jechać. Zawsze. I przy zjeździe tak samo. Dopiero jak dostaniemy sygnał dotyczący zjazdu, wtedy po prostu możemy się ruszyć. Już mogliśmy tam dalej podjechać moim zdaniem, no ale dobra, okej. No dobrze, to skoro wszyscy się pakują na prom, jeszcze nie płyniemy, to opowiem Wam o opcjach płatności, jakie mamy. Widzieliście te bramki Autopass. I to jest moim zdaniem główny i najlepszy system płacenia za przeprawy promowe. To jest system automatyczny, w którym zakładacie sobie konto użytkownika na stronie autopassferie.no, przelewacie tam 2000 koron, tak, to jest system prepaidowy, czyli przedpłacany. Dopinacie swój numer telefonu polski, na jednym użytkowniku możecie mieć dwie rejestracje, czyli dwa pojazdy. Więc jeżeli na przykład jedziecie w dwa motocykle, to może to być jedno konto użytkownika. Więc przelewacie 2000 koron. Wtedy wjeżdżając na prom, system automatycznie robi Wam zdjęcie i pobiera Wam pieniądze z tej przedpłaconej kwoty. I plus jest ogromny, że za wszystkie kursy płacicie 50% ceny. Dla przykładu ten kurs z Jelmeland kosztuje normalnie motocykl 35 koron, a ja płacę 17,50, więc to jest mocno opłacalne. Jeżeli dużo będziecie podróżowali promami, to jest fajne, szybkie i
ogólnie bardzo przyjemne, to bardzo polecam ten system. Nie bójcie się, że te pieniądze gdzieś będą wisiały w próżni, jak wyjedziecie z Norwegii, ponieważ w momencie, kiedy zamkniecie sobie to konto, czyli usuniecie tego użytkownika, to automatycznie te pieniądze do Was wrócą. O właśnie, ruszamy. I teraz tak, bardzo ważna rzecz. Jak wjeżdżacie na prom, to motocykl musi oczywiście stać na biegu, to jest oczywiste. Pamiętajcie o tym, że tutaj wiele promów jest elektrycznych i one przybijając do brzegu muszą się jakby doczepić chyba w prawą albo w lewą stronę, jakby dobić bokiem. Przy dobijaniu do brzegu bądźcie przy motocyklu, pilnujcie, żeby po prostu ten motocykl Wam się nie przewrócił. Druga opcja to jest Ferry Pay. To jest system taki, który też zakładacie sobie użytkownika, ale tam nie przedpłacacie, tylko podpinacie sobie kartę i tak samo automatycznie w momencie, kiedy wjeżdżacie na prom, bramki robią zdjęcie i automatycznie pobierane jest z Waszej karty odpowiednia kwota. No ale w tym przypadku nie ma już żadnych zniżek, czyli płacicie 100% ceny. System bezpieczny, działa. Bliźniaczym systemem jest ePass24. To jest system dla samochodów. Jakbyście przyjeżdżali autem tutaj, żeby potem nie przychodziła faktura do Polski za bramki, to można coś takiego założyć. No nie na czas tylko pobytu i potem jak płatność zostanie pobrana, możecie to zlikwidować. Czyli to jest druga opcja. Trzecia opcja to jest taka właśnie, jak przed chwilą wspomniałem, czyli nie robicie nic, tylko system robi Wam zdjęcia i administracja z Norwegii wysyła do Was fakturę z płatnością. Niestety ta faktura jest zawsze obciążona dodatkowymi kosztami administracyjnymi. Nie wiem, ile 10 koron dodatkowo. No i teraz to jest kwestia taka dyskusyjna, ponieważ wiem, że niektórym osobom w ogóle takie faktury nie przyszły. Mnie również przez 3 lata, po 3 latach nie przyszła faktura m.in. za kurs z Moskenes do Pude i jeszcze jeden prom, już teraz nie pamiętam jaki. Do tej pory nie przyszło, ale są osoby, do których przyszły takie faktury z dodatkowymi opłatami, więc wiecie, możecie ryzykować, też nie wiem, czy warto. Zawsze będę polecał ten pierwszy Autopass Ferie. No i czwartą opcją, ostatnią, to jest taka, to jest płatność kartą. Ja szczerze powiem, nie do końca wiem, jak to działa, ale wystarczy po prostu po zaparkowaniu podejść sobie do obsługi danego promu i jestem przekonany, że mają terminal do zapłacenia kartą. Na pewno nie gotówką, ale kartą myślę, że spokojnie można będzie zapłacić. Co do cen promu, tak jak powiedziałem, ten prom kosztuje normalnie 35 koron za motocykl, ja płacę 17,50. Przy tej pierwszej opcji Autopass Ferie ze zniżką 50%, a wszystkie ceny promów, ponieważ ceny są różne, możecie sprawdzić na stronie, którą tutaj Wam wklejam. Można tam wpisać konkretny kurs, wybrać sobie konkretny kurs, który Was interesuje. Wyświetli Wam się informacja dotycząca tego, ile w jakiej opcji ile będziecie płacili. No właśnie, to jest ciekawa sprawa teraz, bo to jest prom, który nie ma Autopass, chyba że te bramki są po drugiej stronie, nie wiem. Ale tutaj nic nie widać, więc zobaczymy, jak się płaci tu. O, czyli wychodzi na to, że pan chodzi sobie z komóreczką i robi zdjęcie, więc prawdopodobnie to też będzie Autopass. No to elegancko. Ogólnie. Piękne miejsce. Hardangerfjord tuż po wschodzie. Znaczy, tuż po wschodzie, no już słońce jest dość wysoko. Jest godzina 6:45.
Ale jest pięknie. Z drugiej strony tych gór jest lodowiec, ale stąd go nie widać. Lepiej jest oddych. On w tamtą stronę wychodzi. Piękna pogoda. Okej, myślę, że to by było na tyle. Ja jadę sobie dalej. Jeśli będą jeszcze jakieś pytania dotyczące przepraw promowych, to zapraszam do komentowania i do zadawania ich w komentarzach. Oczywiście bardzo Wam dziękuję za to, że w komentarzach napisaliście, co by Was interesowało, więc na pewno nagram Wam kolejne odcinki z cyklu informacji praktycznych, w których odpowiem i opiszę rzeczy, o które pytaliście i które Was interesowały. Zatem bardzo dziękuję i pozdrawiam. Do zobaczenia.